Witajcie w drugiej części materiału pod tytułem Co warto wiedzieć na temat kredytu konsumenckiego. Odnośnik do części pierwszej znajdziesz na karcie w prawym górnym rogu ekranu. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Studio Gesell, to najlepszy czas, aby to nadrobić. Forma umowy kredytu konsumenckiego. Zgodnie z artykułem 29 ustawy o kredycie konsumenckim, umowa kredytu konsumenckiego powinna zostać zawarta w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną, szczególną formę. Zdaniem zwolenników szerszej interpretacji artykułu 29 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, przepis ten pozwala na złożenie przez strony oświadczeń z zachowaniem formy trwałego nośnika, zdefiniowanej w artykule 5 punkt 17 komentowanej ustawy, która wywiera wszelkie skutki, jakie ustawa wiąże z zachowaniem prawidłowej formy przy zawarciu umowy kredytu. Co ciekawe, forma, jakiej wymaga artykuł 29 ust. 1 z uwzględnieniem wykładni prounijnej oraz celowościowej jest zachowana również wtedy, gdy treść oświadczeń woli spisano na dokumencie papierowym, ale nie zamieszczono pod nim własnoręcznych podpisów, albo umieszczono faksymile lub innego rodzaju podpis powielony mechanicznie. Natomiast artykuł 10 ust. 1 dyrektywy 2008/48 jednoznacznie stanowi, że umowy sporządza się w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku. Podobnie funkcję wspierającą powyższy przepis ma wykładnia celowościowa. Dla ochrony interesów konsumenta nie jest konieczna wyłącznie forma pisemna, a wystarczy zastosowanie trwałego nośnika. Wykładnia celowościowa uwzględnia aktualne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, które wynikają z postępu technologicznego oraz potrzeb gospodarki elektronicznej, w szczególności odnośnie do umów zawieranych na odległość. Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że umowę o kredyt konsumencki można zawrzeć zarówno w formie pisemnej z własnoręcznymi podpisami, jak i na innym trwałym nośniku, zwłaszcza gdy strony składają oświadczenia woli na odległość przez internet. Zobrazujmy to przykładem. Konsument zawiera umowę o kredyt konsumencki za pośrednictwem serwisu internetowego instytucji pożyczkowej. W serwisie tym strony składają zgodne oświadczenia woli w sprawie udzielenia określonego kredytu. Instytucja pożyczkowa następnie przesyła dokument umowy w formie PDF na adres poczty elektronicznej konsumenta. Zachowano formę trwałego nośnika w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim. Taka forma jest dopuszczalna. Warto również wskazać, że w publikowanym orzecznictwie sądowym nie spotyka się przypadków kwestionowania skuteczności umowy kredytu konsumenckiego ze względu na zastosowaną formę trwałego nośnika. Jednakże w kwestii dowodowej dość często sądy uznają, że w postępowaniu procesowym nie przedstawiono dostatecznych dowodów, że doszło do zawarcia umowy z konsumentem. Wiarygodnym dowodem, że umowa została rzeczywiście zawarta, mogłoby być potwierdzenie przelewu kwoty kredytu na rachunek bankowy płatniczy oznaczony jako rachunek należący do określonego konsumenta, gdyż w świetle zasad doświadczenia życiowego można rozsądnie założyć, że nie dokonuje się takiego przelewu, gdy umowa uprzednio nie została zawarta. Ciężar dowodu, że zawarto umowę kredytu konsumenckiego, spoczywa na kredytodawcy albo jego następcy prawnym, gdyż wywodzi on swoją wierzytelność wobec konsumenta z takiej umowy. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę określonych przepisów przedmiotowej ustawy, konsument po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Sankcja kredytu darmowego sprowadza się do pozbawienia kredytodawcy przychodów z tytułu określonego kredytu konsumenckiego i jeżeli ją zastosowano, kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kredytodawcy jedynie, z pewnymi wyjątkami, kapitału wykorzystanego kredytu. Niniejsza sankcja obejmuje zasadniczo wszystkie przychody kredytodawcy związane z kredytem konsumenckim, niezależnie od ich nazwy: odsetki, opłaty, prowizje, składki, koszty. Warto nadmienić, że w świetle artykułu 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim odsetki, o których mowa, oznaczają tylko odsetki kapitałowe. Odsetki za opóźnienie nie są objęte sankcją kredytu darmowego, albowiem kredytobiorca nie powinien być premiowany w sytuacjach, w których sam narusza postanowienia umowy o kredyt konsumencki, opóźniając się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.
Sankcja kredytu darmowego ogranicza w pewnym zakresie działanie sankcji nieważności odnośnie do umowy o kredyt konsumencki, która w typowych przypadkach mogłaby okazać się niekorzystna dla konsumenta, na przykład powodując obowiązek niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu. Tym samym artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim nie powinien być postrzegany jako lex specialis w stosunku do artykułu 58 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego i nie może zostać umownie zmodyfikowany w sposób niekorzystny dla konsumenta. Zastanówmy się dla przykładu, czy zamieszczenie w umowie postanowienia, zgodnie z którym konsument zrzeka się uprawnienia do skorzystania z sankcji kredytu darmowego albo zobowiązuje się tego uprawnienia nie wykonywać, jest dopuszczalna? Odpowiedź brzmi nie. Postanowienie takie jest nieważne zgodnie z artykułem 45 ustęp 1. Należności, które objęto działaniem sankcji kredytu darmowego, nie muszą być znane kredytodawcy w chwili zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Co istotne, artykuł 45 ustęp 1 nie obejmuje świadczeń pieniężnych płatnych przez konsumenta na rzecz osoby trzeciej lub organu władzy publicznej, choćby były one związane z kredytem konsumenckim, albowiem nie są to świadczenia należne kredytodawcy. Sankcji kredytu darmowego nie podlegają m.in. następujące należności: wynagrodzenie osoby trzeciej za świadczenie usługi dodatkowej, podatki, opłaty skarbowe, opłaty sądowe. Sankcja kredytu darmowego nie obejmuje również kosztów ustanowienia zabezpieczeń, gdy zgodnie z umową ponosi je konsument, albowiem wspomniane koszty nie stanowią przychodu kredytodawcy i anulowanie ich stanowiłoby nadmierne obciążenie kredytodawcy bez dostatecznego uzasadnienia zamierzonej funkcji komentowanego przepisu. W polskim orzecznictwie sądowym sankcje kredytu darmowego najczęściej stosuje się w następujących przypadkach: nieprawidłowa informacja o całkowitej kwocie kredytu przez wliczenie do niej kredytowanych kosztów albo całkowitym koszcie kredytu przez pominięcie kosztów wymaganych usług dodatkowych, niepełne wiadomości dotyczące warunków przedterminowej spłaty kredytu, pominięcie całości lub części wymaganych informacji dotyczących prawa konsumenta do odstąpienia od umowy, błędne informacje co do oprocentowania kredytowanych kosztów, nieprawidłowe określenie warunków zmiany opłat lub prowizji. Dotarliśmy do końca materiału, który przygotowaliśmy w ramach tego zagadnienia. Wierzę, że udało się nam przybliżyć istotę kredytu konsumenckiego z jego cechami wynikającymi z przepisów prawa. Bardzo dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał Studio Gesell i być na bieżąco z naszymi filmami. A jeśli macie pytania dotyczące dzisiejszego tematu, piszcie śmiało w komentarzach. Do zobaczenia!